Na początku grania w Euro Truck Simulator 2 czy też w American Truck Simulator mamy możliwość rozegrania samouczka, w którym na początku jesteśmy uczeni podstawy sterowania, a kolejne zadanie polega na dostarczeniu naszego pierwszego ładunku. Pomyślcie, że tak dzieje się w rzeczywistości, gdzie wsiadacie pierwszy raz za sterem ciężarówki, ktoś wam powie o kilku podstawach sterowania i każe wam jechać. Może co niektórzy daliby radę, ale co wtedy, kiedy w pewnym momencie trafiliby na odpowiednie służby bez odpowiednich dokumentów? Mniejsza z tym. W tych grach brakuje jakiegoś sensownego systemu nauki jazdy i stąd pojawił się pomysł szkoły jazdy, o której będzie dzisiejszy film. Zapraszam. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Szkoła jazdy to jeden z planowanych nowości, która w przyszłości może pojawić się w Euro Truck Simulator 2 i w American Truck Simulator. O tym pomyśle STS Software mówiło m.in. w swoich pierwszych streamach w 2018 roku. Na pierwszym streamie wymieniono, że taka nowość może zawitać do gier SCS-u, jednak jest w etapie planowania. A na drugim streamie był poruszony temat gry Scania Truck Driving Simulator, gry, która została wypuszczona przed Euro Truck Simulator 2 od STS Software. Chodziło o to, że ta gra nie będzie aktualizowana, ale część funkcji z tej gry może pojawić się właśnie w ramach szkoły jazdy. Prawdopodobnie temat takiej szkoły jazdy był już poruszony przez graczy, czy też studio przed premierą Euro Truck Simulator 2, zwłaszcza, że przed premierą tej gry pojawiły się takie produkcje jak Truck and Trailers, czy wcześniej wspomniana Scania Truck Driving Simulator. Jednak jak miałaby wyglądać taka szkoła jazdy? Z wypowiedzi STS, która brzmi mniej więcej tak: do gry może zostać dodana szkoła nauki jazdy, która pozwoli graczom doskonalić swoje umiejętności. Ta szkoła nauki jazdy nauczy prawdziwych umiejętności prowadzenia pojazdów ciężarowych, ale obecnie jest to tylko etap planowania. Wynika, że można spodziewać się czegoś dużego i sensownego, ale bądźmy realistami. Prawdopodobnie będzie to zbiór zadań na placu manewrowym, coś podobnego jak to było właśnie w Truck and Trailers i w Scania Truck Driving Simulator. Nie spodziewałbym się czegoś bardziej rozbudowanego i jedynie mogliby dodać do tego pewne wydarzenia podobne do tych, które znajdziemy we wcześniej wspomnianych grach. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że jeszcze z tej wypowiedzi jest mowa wprost o doskonaleniu jazdy, więc raczej nie będzie tutaj możliwości zdania wirtualnych prawa jazdy do takiego ETS-a, ponieważ tak jakby już je mamy. Zadania, jakie mogłyby się pojawić na tym wirtualnym placu manewrowym w ETS-2 to m.in. manewry cofania, parkowania, podstawy skręcania itd. W ATS-ie mogą być podobne zadania lub trochę inne. Oczywiście taka szkoła oprócz szkolenia praktycznego mogłaby uczyć też teorii, ale szanse na to są raczej małe. Ale STS przy użyciu trybu reżyserskiego, którego użyli już m.in. na terenach Idaho, mogłoby zrobić krótkie scenki z informacjami o znakach, skrzyżowaniach i tym podobne. Dobra, więc mniej więcej wiemy, jak to może wyglądać, ale jest jeszcze kwestia, jak uruchomić tą szkołę jazdy. Tutaj STS ma do wyboru przynajmniej dwie opcje, które wzajemnie się nie wykluczają. Albo w głównym menu gry może pojawić się opcja uruchamiania tego trybu, albo na wcześniej utworzonym profilu będzie można skorzystać z takiej szkółki, teleportując się do niej z własną lub zrespioną ciężarówką. Mogą pojawić się też te dwie opcje. Sama szkoła jazdy może też być częścią samouczka jako początkowy etap nauki, czyli takim dopełnieniem, lub całkowicie może zmienić samouczek gry. Przy pierwszej opcji schemat takiego samouczka może wyglądać tak: na początku informacja o sterowaniu, kilka zadań na placu i końcowa jazda z ładunkiem do losowej firmy. Przy drugiej opcji wszystko zależy od wyobraźni i inspiracji Czechów. Natomiast wracając jeszcze do końcówki wypowiedzi od STS Software, która brzmi: ale obecnie jest to tylko etap planowania, możemy się spodziewać tego, że odpowiedzią na pytanie, kiedy coś takiego może się pojawić, brzmi "see you soon". Ale zawsze warto być dobrej nadziei, zwłaszcza, że jest to wypowiedź z 2018 roku, więc możliwe, że Czesi przeszli już z etapu planowania do etapu produkcji. Ale oczywiście czas pokaże, jak to wszystko wyjdzie. Zwłaszcza, że w kolejce takich projektów jest znacznie więcej, ale o nich może kiedyś indziej. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!